Krążek międzykręgowy to coś w rodzaju poduszki zbudowanej z chrząstki włóknistej, która znajduje się między kręgami, a do tych kręgów przyczepia się za pomocą cienkiej chrząstki szklistej i jest to nazwane blaszką graniczną. Mają one kształt sąsiadujących trzonów kręgów, są jednak nieznacznie większe, dlatego delikatnie wystają one poza obręb trzonu kręgu. Łącznie krążków międzykręgowych jest 23 w całym kręgosłupie i różnią się one wysokością i wielkością w zależności od segmentu kręgosłupa. Dlatego najmniejsze i najniższe krążki znajdują się w odcinku szyjnym, a największe w odcinku lędźwiowym. A łącznie krążki międzykręgowe zajmują około 1/4 całej wysokości kręgosłupa. Krążek zbudowany jest m.in. z pierścieni włóknistych ułożonych równolegle względem siebie. Pierścienie zbudowane są z kolagenu typu pierwszego i włókna te, budując ten pierścień, przebiegają skośnie względem siebie i pod różnymi kątami. W środku krążka znajduje się jądro miażdżyste i wbrew powszechnym przekonaniom u osoby dorosłej nie jest ono miękkie i płynne, ale ma ono bardziej strukturę taką podobną do gumy do rzucia. A samo jądro i pierścienie włókniste nie są wyraźnie od siebie oddzielone, ale przechodzą równomiernie jedno w drugie. Jądro miażdżyste zbudowane jest głównie z wody, proteoglikanów i uformowane jest w swoim kształcie przez włókna kolagenowe typu drugiego i włókna elastyny. Środowisko anionowe nadaje jądru cech osmotycznych, dzięki czemu dobrze znosi obciążenia kompresyjne. Jądro miażdżyste znajduje się w krążku pod bardzo dużym ciśnieniem. Dlatego w warunkach laboratoryjnych, jeśli przetniemy pierścienie włókniste, to materiał krążka wyjdzie gwałtownie poza jego obręb. Zdrowy krążek charakteryzuje dobre uwodnienie w jądrze miażdżystym i wewnętrznych warstwach pierścieni włóknistych, co widać na rezonansie magnetycznym w postaci takiej białej barwy w środku krążka. A teraz, po co ten krążek w ogóle jest? Ma on kilka funkcji. Pierwszą jest utrzymanie kręgów w miejscu. Ponieważ krążek bardzo silnie przyczepia się do sąsiadujących kręgów, utrzymuje je w miejscu i uniemożliwia ich przesuwanie, opierając się siłom ścinającym. I też z tego powodu sam krążek albo dysk nie może wypaść i nie powielajmy już więcej tych bzdur, że na przykład krążek wypada albo komuś wypadł dysk. Nie róbmy tego. Drugą funkcją jest amortyzacja sił kompresyjnych działających na kręgosłup. A trzecią funkcją jest umożliwienie ruchów kręgosłupa, ponieważ krążek pełni trochę rolę takiej poduszki wodnej i umożliwia kręgom poruszanie się we wszystkie strony, do zgięcia, wyprostu, skrętów i gdy kręgi wykonują na przykład ruch zgięcia, czyli kręgi zginają się do przodu, to jądro miażdżyste przemieszczać się będzie w stronę przeciwną. A teraz ciekawa rzecz, czy krążek jest ukrwiony? Krążek międzykręgowy jest największą strukturą w naszym ciele, która nie jest ukrwiona. Wnętrze krążka nie posiada typowego ukrwienia, a tlen i wartości odżywcze dostają się do krążka poprzez dyfuzję, która napędzana jest głównie przez zmienne ciśnienie działające na krążki, czyli na przykład podczas chodzenia albo biegania. Dlatego często po operacji kręgosłupa tak bardzo jest zalecane chodzenie, właśnie po to, żeby te wartości odżywcze mogły w jakimś stopniu przemieszczać się do samego krążka i żeby utrzymać odpowiednie ukrwienie wokół samego krążka. Jedynie zewnętrzna część krążka jest unaczyniona, stąd krążek ma bardzo małe możliwości gojenia wszelkich uszkodzeń w swoim obrębie. A czy krążek może boleć? Jak jest unerwiony? Włókna aferentne są obecne w krążku międzykręgowym i mogą one generować ból podczas ruchu lub rozciągania pierścienia włóknistego. Edgar wskazuje na 3 źródła unerwienia. Tylna część krążka międzykręgowego i więzadło podłużne tylne jest unerwione przez nerw kręgowo-zatokowy, albo inaczej nerw lóżki. Włókna nerwowe sięgają około 3 mm wewnątrz krążka, co odpowiada mniej więcej unerwieniu 3 najbardziej zewnętrznych pierścieni włóknistych. Są również bezpośrednie gałęzie pochodzące z gałęzi łączących szarych lub gałęzi grzbietowych, które unerwiają tylnoboczną i boczną część krążka. A przednia część krążka, na co wskazują badania,
posiada unerwienie aferentne z pnia współczulnego. Ból dyskogenny, czyli powodowany przez krążek międzykręgowy, może lokalizować się centralnie lub bocznie z promieniowaniem do pośladka albo uda. Jednak ból krążkowy może nakładać się z bólem innych struktur, stąd dokładne określenie źródła bólu może być problematyczne. A w jaki sposób krążek może powodować problemy? Po około 20 roku życia komórki jądra miażdżystego tracą gęstość, a zawartość proteoglikanów, wody i macierzy zewnątrzkomórkowej maleje. Krążek przez to staje się bardziej sztywny i musi przeciwstawiać się kompresji bezpośrednio. Degeneracja albo zwyrodnienia krążka związana ze stylem życia albo z wiekiem prowadzą do pewnych zmian strukturalnych w jego obrębie, a te prowadzą do pewnych etapów zmian i uszkodzeń w samym krążku. Degeneracja krążka zwykle zaczyna się od zwyrodnień blaszek granicznych, dehydratacji krążka i obniżenia jego wysokości. Są to pierwsze objawy tego procesu i można go zauważyć na obrazie rezonansu magnetycznego. Kolejnymi etapami jest bulging krążka międzykręgowego, czyli przerwanie wewnętrznych pierścieni włóknistych przez napierające jądro miażdżyste. Wypuklina, czyli napieranie jądra miażdżystego na ostatni pierścień włóknisty, ale bez przerwania jego ciągłości. Przepuklina, czyli wydostanie się materiału jądra miażdżystego poza obręb krążka, i sekwestracja, czyli oderwanie się fragmentu jądra miażdżystego. Więcej na temat zmian, jakie możesz zobaczyć w swoim rezonansie magnetycznym, mówię w swoim filmie Co mi wyszło w rezonansie. Degeneracja krążka jest zjawiskiem komórkowym i prozapalnym, a starzenie się, czynniki genetyczne i nieoptymalne obciążanie naszego ciała mogą te procesy przyspieszyć. Ból krążkowy występuje w przypadku rozrostu włókien nerwowych w głąb pierścieni włóknistych, podczas gdy w zdrowym krążku penetracja tych włókien sięga tylko na 3 mm, to w zwyrodniałym ta penetracja dochodzi do dalszych warstw pierścieni włóknistych, a nieraz i do samego jądra miażdżystego. Wówczas każdy potencjalny ruch kręgosłupa będzie bolesny. Przy uszkodzeniu coraz to kolejnych pierścieni włóknistych dochodzi do gromadzenia mediatorów zapalnych. Dochodzi wówczas do zwiększonego unerwienia i hiperalgezji. Zaobserwowano też w krążkach zdegenerowanych większą gęstość włókien nerwowych w okolicach blaszek granicznych. I tutaj Ci od razu powiem, że w moim programie Zdrowe Plecy znajdziesz ćwiczenia, które w optymalny sposób obciążą i rozruszają Twój krążek międzykręgowy. Znajdziesz tam 40 ćwiczeń podzielonych na 5 etapów, podczas których zwiększysz swoją mobilność, polepszysz ukrwienie i zmniejszysz ból. Każde ćwiczenie jest dokładnie wyjaśnione i pokazane, żeby było je jak najłatwiej zrobić. Dodatkowo jest tam też zawarta obszerna część teoretyczna na temat dyskopatii i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w gabinecie pytania. By mieć dostęp do programu, wesprzyj mój kanał na poziomie premium i ciesz się zdrowymi plecami. A teraz, czy problemy krążkowe bolą? Na szczęście problemy krążkowe nie zawsze bolą. Według słynnego badania u osób np. 40-letnich, które nie skarżyły się nigdy na żadne bóle pleców, u 68% stwierdzono degenerację krążka międzykręgowego, u 33% osób stwierdzono przepuklinę, a u 8% kręgozmyk. I to badanie idealnie obrazuje fakt, że nawet jeśli są w kręgosłupie jakieś zmiany, i to nawet duże zmiany, które są widoczne na rezonansie magnetycznym, to one nie muszą boleć. I tak, jeśli Ciebie akurat boli być może to, co masz na rezonansie, to niekoniecznie oznacza, że teraz wszystkich to będzie bolało. Więc bardzo proszę, żeby w komentarzach ograniczyć się do stwierdzeń, że jeśli jest jakaś przepuklina, to musi to boleć, ponieważ nie masz racji. A jak zbadać krążek międzykręgowy? Do zbadania stanu krążka międzykręgowego wykorzystuje się jako złoty standard badanie rezonansu magnetycznego. Za jego pomocą można dostrzec wszystkie zmiany strukturalne samego krążka i jego obrębu. A jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat, to tak jak wcześniej odsyłam Cię do mojego filmu, co mi wyszło w rezonansie. A jeśli krążek międzykręgowy już się uszkodzi, to w jaki sposób go leczyć?
Niestety bezpośrednie leczenie krążka międzykręgowego nie jest możliwe, ponieważ ze względu na słabe ukrwienie krążka, to on sam w sobie nie ma zdolności regeneracyjnych. Najczęściej przy bólu dyskogennym korzysta się z farmakoterapii, fizjoterapii, a w skrajnych przypadkach z leczenia operacyjnego. A podczas farmakoterapii i fizjoterapii skupiamy się głównie na leczeniu objawowym, czyli skupiamy się na tym, żeby zmniejszyć jak najbardziej ból i poprawić funkcjonowanie pomimo tych zmian strukturalnych, jakie są w obrębie krążka. A gwarantuję, że nawet przy całkiem dużych zmianach to leczenie farmakologiczne i fizjoterapeutyczne przynosi bardzo dobre efekty. I nawet osoby, które mają bardzo duże zmiany w obrębie krążka międzykręgowego i kręgosłupa, dochodzą do takiego stanu, kiedy funkcjonuje im się bezboleśnie i komfortowo. Dziękuję za obejrzenie filmu. Upewnij się, że zasubskrybowałeś kanał i też nie zapomnij zobaczyć innych filmów, które są dostępne na kanale dotyczące Twojego zdrowia.